Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejna aktualizacja. Myślę, że dzisiaj więcej tematów niż 7830. Ten zlecimy bez zbędnej zwłoki z tematem. Narzędzie do filtrów oczywiście w opisie. Go! Jak już jesteśmy przy 7830, no to od razu powiem, co się zmieniło. Mamy zamontowany już z powrotem układ wydechowy z butlą powietrza. Wentylator z filtrem uszczelniony, tu nam nalatywała woda. Krzysiu to rozebrał, uszczelnił. Tak powinno być szczelne. A tam folijka gdzieś tam spadła pewnie. Dodatkowo, słuchajcie, czekamy za drugą półośką. Jedna już przyjechała, można to składać. Nawet się udało porozbierać te krzyżaki, przesmarować i się okazuje, że jest idealnie, naprawdę nic nie trzeba, nie wymieniamy na nowe, bo to jest bez sensu. TLS praktycznie jest zrobiony, brakuje tylko wałka łączącego nam przystawkę przedniego napędu i podporę. No tutaj ładnie wszystko zmontowane, nie wiem czy też widzicie, ja może Wam zaświecę. Taka też ciekawostka, w tych ciągnikach warto dać ten smarownik tutaj. Ja sobie, poczekajcie, sobie oddalę to. O, ta rurka tutaj, którą widzicie teraz, no to jest taki ten smarownik przedłużany. Jest do tego wówczas troszeczkę lepszy dostęp. I ten wał musimy zrobić w zakresie wymiany krzyżaka. To za tym też czekamy, powinienem to dzisiaj mieć. Jak widzicie, mamy już zamontowane dolne poszycie dachu. Tam widzicie, nie było lampy w ogóle, teraz już jest. Jest to ładnie wszystko tutaj pospawane, wklejone. Wam powiem, że no jak dla mnie to wyszło to całkiem ok. Brakuje nam tylnej szyby, no i musimy jeszcze tam poukładać kable do góry, no i zamontować górne poszycie. Mamy już zamontowany podnośnik na nowych tulejkach. Dolny wałek uciągu też już wprawiony, także zostały nam tak naprawdę wieszaki. Tu mamy stare ramiona, stary wał, tu są zwrotnice, tu mamy przespawane, słuchajcie, ramiona dolne i jeśli chodzi o kulę i jeśli chodzi o haki, tak to wygląda, słuchajcie, tu taki spawik delikatny. Teraz musimy to obczyścić, oczywiście pomalować, uzbroić haki z powrotem w zapadki. To powyjmowaliśmy, żeby nam się tam gdzieś czasami nie pouszkadzało. No i mamy to do pozakładania. Także słuchajcie, no do dokończenia kabina, fotel już nawet też zamontowany, także kabina będzie dzisiaj skończona prawdopodobnie. Potem czekamy jeszcze za wężem jednym od pneumatyki tutaj, od butli, tam gdzieś z tyłu do zaworu. Powinien dojechać, jak tylko dojedzie, no to go tutaj ładnie Krzysiu zamontuje i wtedy może już wjeżdżać zbiornikiem paliwa, jednym i drugim. Pozakłada to wszystko, pouzbraja, połączy, no i nawet będzie można sobie założyć już tylne koła, także ciągnik już sobie stanie tutaj z tyłu na tym, na czym powinien stać. Dokończymy oś, no i tak naprawdę zostaną nam do wsadzenia tylko wtryskiwacze, dlatego że układ wentylatora jest już gotowy. O, tu leży ta jedna półoś. Taka ciekawostka, warto chociaż 2-3 tysiące godzin odkręcić te nakrętki, te śrubki, wkręcić smarownik i przesmarować to. Może nawet jednym smarownikiem to ogarnąć. Odkręcamy jedną śrubkę, smarownik, smarujemy, wykręcamy, zakręcamy z powrotem śrubkę i analogiczna operacja tutaj. No i wówczas mamy naprawdę długożywotne te krzyżaki. Tutaj ostatni gwizdek, udało się to uratować, także klient będzie zadowolony, bo 4 krzyżaki odejdą. A wracając do silnika, to zobaczcie, nawet listwa już jest, listwa jest nowa, jest pompa już założona, także no wtykamy wtryskiwacze, zakładamy resztę rurek. Tu akurat od wtryskiwaczy będą wszystkie nowe, bo klient już je miał, także nawet lepiej. I te dwie łączące tutaj pompę z listwą też będą nowe. No i maszyna będzie prawie że do odpalenia. Także no na przyszłej aktualizacji powinien już ten ciągnik tu nie stać. Taki jest mój plan przynajmniej. Jeśli chodzi o gatorka, no to skrzyni biegów nie ma, jest w ciągniku. Dostaliśmy wreszcie hydrostat. Jeszcze tutaj dzisiaj musimy trochę pouzbrajać, ale zobaczcie, połączenie już tutaj praktycznie zrobione. Troszeczkę jeszcze wiązek, trochę przewodów, no i opuszczamy kabinę.
Silnik równolegle, tak jak Wam mówiłem, też składamy, wtryski założone, rurki założone, zakładamy kapę, zakładamy turbosprężarkę, kolektor, dopinamy tutaj resztę filtrów, zakładamy koło, żeby było wiadomo, żeby był jezdliwy ten ciągnik, no i próba ognia. Miejmy nadzieję, że teraz już będzie ok, no bo wtedy będzie i klientowi źle, i mi będzie źle. Natomiast co wjechało? Wjechało 62,30. Tutaj musimy zrobić jedną drobnostkę dosłownie, ale żeby ją zrobić, to niestety musimy wyjąć przekładnię i ją rozebrać. Prawdopodobnie mamy uszkodzoną jedną starcz koszu od jazdy. No i niestety trzeba to poprawić. Musimy zrobić alternator. No nawet jest wyjęty już, słuchajcie. Tak, alternator jest wyjęty. To robimy i wiecie co? Aha, i musimy tutaj zajrzeć do połączenia, bo jest troszeczkę za duży luz. Wyjmiemy sobie tłumik, będziemy widzieli, jak to nam wygląda. I w zasadzie chyba to wszystko tak naprawdę. Klient jeszcze się zastanawia nad wtryskiwaczami. W ogóle taka ciekawostka, ciągnik ma bardzo malutki przebieg i niestety, ale właśnie tutaj może być taka przypadłość, że któryś z wtryskiwaczy już będzie kiepski. Nawet nam to wyszło troszeczkę gdzieś tam na pomiarach przy przeglądzie P50. No ale to zobaczymy jeszcze, jesteśmy w trakcie ustalania z klientem. Najpierw tutaj przyjrzymy się tej skrzyni. Mam nadzieję, że będzie operacja wyglądała tak, że rozbierzemy to. Pompa jazdy powinna być ok, bo tam tylko tak naprawdę okładziny wyleciały nam w sitku. Jeżeli pompa będzie ok, to rozbieramy skrzynię, myjemy elementy, raczej będziemy wszystko mieli na stanie i od razu składamy i z powrotem do ciągnika, także to powinno to pójść dość sprawnie. Tu zmieniło się na tyle, że nie mamy już silnika. Przy 6910 Krzysiu wrócił z chorobowego. Silnik jest rozebrany w czynniki pierwsze, umyty i spakowany i Krzysiu go jedzie za chwilę zawieźć do szlifierza. Szlifierz sprawdzi prostotę wału, wymiary czopów. Miejmy nadzieję, że będzie tylko polerka. Osadzi nam to na nowo. Głowica się robi, powinna być pod koniec tego tygodnia, no i składamy to z powrotem. I to jest taki główny temat przy tym ciągniku. Skrzynia jeszcze zostawiamy tak jak jest, ona troszeczkę szarpie już gdzieś tam przy ruszaniu, ale no klient nie ma takiego budżetu, także no, chcemy się skupić na silniku, bo tu jest gorzej. Turbosprężarkę mamy już zrobioną, pompa paliwa się sprawdza, wtryski muszą być nowe, to już sobie sprawdziliśmy. Zrobimy tutaj jeszcze TLS-a, skoro już mamy tyle rozebrane, nie ma tutaj naprawdę tej pochwy. Obiecałem klientowi, że po prostu troszeczkę opuścimy i też już to od razu opanujemy. Nie trzeba raczej demontować tuza. Jest on dosyć tutaj, widzicie, niezabudowany za bardzo, także będzie dostęp do stworzni, które nam trzymają łącznik, czyli tą kość. Musimy jeszcze wyjąć zbiornik, no ale żeby zbiornik wyjąć, to trzeba tutaj sobie ustabilizować ten ciągnik, bo trzeba koło odkręcić lewe, nie? I odkręcić schody i wtedy dopiero się wyjedzie. I tak by to, słuchajcie, wyglądało. Mamy tam jeszcze jakieś wycieków, parę do zrobienia. Także to jest do ogarnięcia. No i kończymy 7710, to znaczy eliminujemy tutaj luzy na zwolnicach, delikatne luzy są. Miejmy nadzieję, że uda się to tylko zlikwidować przez dokręcenie nakrętek, danie nowego ringu i do przodu. Reszta rzeczy byłaby zrobiona. I tylko lampy, ale to lampy to jak sobie Mikołaj tam obróci ten ciągnik, to wtedy na botnikach już mamy założone. Tak widzicie, to na zdjęciu wygląda. No i już. I kolejny to będzie 6320. Tam już mamy przegląd zrobiony i ustalony z klientem zakres. Właśnie przed chwilą dostałem maila, także skoryguję zlecenie i ruszamy. Tam dosyć dużo rzeczy też do porobienia. Mamy do zaczęcia 7820 IVT, tak, IVT. Tam zobaczymy jeszcze, ale prawdopodobnie będziemy musieli rozebrać tylny dyferencjał, także dosyć tej pracy dużo będzie. No i powinien nam wjechać kolejny ciągnik, ale teraz już sobie głowy nie dam uciąć, który. Mamy ich chyba 5 lub 6 takich niezaczętych. No i tu musimy dosyć się sprężać, no bo te ciągniki za chwilę będą potrzebne. I jeszcze małe nawiązanie do mojego wywodu w zeszłym odcinku, tydzień temu. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem przed odcinkiem 5 minut i przekazałem Wam. Faktycznie powiedziałem to, co gdzieś tam od dłuższego czasu obserwuję i czego udało mi się dowiedzieć. No to się troszeczkę tym interesuje, czemu tak się na świecie dzieje, a nie inaczej. Jedno jest pewne, jeżeli nie będzie stanowczego sprzeciwu, to niestety, ale to przejdzie. I finał będzie taki, że społeczeństwo europejskie
czyli w tym my, społeczeństwo polskie. Ja nie mówię o terenach pewnie wiejskich, bo tutaj zawsze jakaś tam ta naturalizacja spożycia będzie i poradzimy sobie. Będziemy troszeczkę bardziej niezależni w cudzysłowie od koncernów, natomiast większość społeczeństwa będzie skazana na jedzenie spoza Unii Europejskiej, w tym jedzenie syntetyczne, które pan Bill Gates już nam tutaj szykuje w dosyć, no to jest dosyć mocno już zorganizowane, temat jest już dopinany tak naprawdę. Ci, co mnie oglądają tutaj gdzieś z Wielkopolski, z okolic Poznania, wiedzą, że na przykład mocno rozbudowuje się fabryka Hypromine, jakoś tak, Hyprominę się pisze, w Robakowie pod Poznaniem. To jest ta firma, która będzie nam z owadów produkować, tam mączki i tak dalej. Na to syntetyczne jedzenie gdzieś tam z traw i z dodatku jakichś tam pewnie sztucznych elementów. No i skończy się to tym, słuchajcie, że prawdziwe mięso w sklepie będzie po 200 zł za kilo, a syntetyczne będzie po 30, 40, może 50, ale i tak będzie 4 razy tańsze od prawdziwego i uwierzcie mi, ludzie i tak to łykną. Ciemny lud to kupi, więc to, że tutaj niektórzy zarzucają rolnikom, że głoszą hasło, że walczą nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu całego społeczeństwa, no jest nieprawdziwe, bo tak naprawdę walczą w imieniu naprawdę całego społeczeństwa o lepsze jutro. Naprawdę. Przekażcie to szczególnie tym, jeżeli mają wątpliwości, to wytnijcie kawałek z tego filmu, udostępnijcie. Szczególnie tym, którzy nie mają z rolnictwem za wiele wspólnego i mają wątpliwości co do tych strajków, żeby naprawdę prześledzili troszeczkę tematów właśnie związanych z Billem Gatesem, z całą elitą światową, no bo oni naprawdę nam to szykują. To, że dzisiaj jest taka sytuacja w Europie, że płynie nam towar korporacyjny uprawiany na Ukrainie, za chwilę korporacyjny uprawiany w Ameryce Południowej, to nie jest przypadek. To od dawna już było organizowane. Po prostu tutaj ma być rolnictwo wykończone, ma spaść wartość gruntów, tak, żeby można było je bardzo tanio wykupić. Dokładnie, wykupić. Ja się nie pomyliłem, ja to powiedziałem specjalnie. Kolejna fala wielka komunistycznej rewolucji, ona się przetoczy przez Europę i to się dzieje. I jak się tego nie powstrzymamy, no to niestety nasze dzieci będą żyły w świecie takim, w jakim żyli nasi dziadkowie i pewnie ojcowie niektórych z nas. Na przykład mój ojciec pamięta komunę. Także apel, nie dajmy się, jak trzeba będzie, to wyjdziemy jeszcze mocniejszą grupą. Sami się zastanawiamy, czy gdzieś tam fizycznie do tych strajków nie przyłączyć, przynajmniej jakąś delegacją i będziemy zachęcać też inne firmy, żeby to po prostu, zresztą nawet widzę, że chyba niektóre już nawet pojawiają się na strajkach. Jak trzeba będzie, będziemy robić to jeszcze bardziej drastycznie. Być może będzie musiało być tak jak we Francji i na Zachodzie. Niestety. No inaczej się nie da. Jeżeli nie powstrzymamy psychopatów z Brukseli, to będzie źle. Będzie naprawdę źle. I pamiętajcie, gotówka. Gotówka. Ja nie zachęcam, żeby robić coś na czarno, tylko żeby płacić gotówką, bo gotówka daje nam wolność. A wolność to jest podstawa egzystencji. Na razie pozdrawiam. Cześć.